Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu historycznego. Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż w czasie, by przyjrzeć się formacji wojskowej, która przez wieki budziła respekt na polach bitew Rzeczypospolitej obojga narodów. Formacja zapomniana i niedoceniona. Mowa o Petychorcach, jeździe, która łączyła w sobie wschodnią swadę i zachodnią skuteczność. Kim byli ci wojownicy? Jakie bronie dzierżyli w dłoniach i w jakich starciach zapisali się na kartach historii? Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania historii tej fascynującej formacji. Nazwa Petychorcy wywodzi się od piatygorskich Czerkasów z Kaukazu. Nazwa pochodzi od 5 gór z tureckiego Beształu, co nawiązuje do regionu w Kaukazie, skąd rekrutowano pierwsze oddziały. To właśnie stąd w XVI wieku zaczęli przybywać pierwsi żołnierze tej formacji, zasilając szeregi wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich egzotyczne pochodzenie i odmienny styl walki szybko zyskał im sławę. Z czasem dołączyli do nich także Tatarzy litewscy, znani ze swojej doskonałej jazdy i łucznictwa, a także miejscowa szlachta ceniąca sobie ich waleczność i uniwersalność na polu bitwy. W XVII wieku, o którym dziś głównie mówimy, Petychorcy stanowili już ugruntowaną i liczną formację kawalerii średniozbrojnej. Ich miejsce w hierarchii wojskowej sytuowało się pomiędzy elitarną husarią a bardziej zwrotną jazdą pancerną. To właśnie ta średniość czyniła ich niezwykle wszechstronnymi. Przyjrzyjmy się teraz bliżej uzbrojeniu Petychorców, które były fascynującą mieszanką różnych wpływów. Ich podstawową bronią zaczepną była kopia, choć początkowo lżejsza od husarskiej, z czasem ulegała wydłużeniu i wzmocnieniu, zbliżając się do swojej elitarnej odpowiedniczki. Wojownicy ci używali także rochatyn, kopii zbliżonych do wyglądu bosaka. Obok kopii nieodłącznym elementem wyposażenia była szabla, często o wschodnim rodowodzie. Petychorcy nie stronili także od broni palnej. Każdy żołnierz posiadał zazwyczaj 2 pistolety, a oddziały były również wyposażone w rusznice lub charakterystyczne dla wschodnich jeźdźców łuki. Jednakże tym, co wyróżniało ich na tle innych formacji, była rochatyna. Ta krótsza od kopii do 4 metrów włócznia, zakończona żelaznym grotem, była niezwykle skuteczna w walce z piechotą i lżejszą jazdą. Jeśli chodzi o ochronę, Petychorcy nosili kolczugi, często wzmocnione misiurkami na głowie i karwaszami na przedramionach. Wraz z upływem XVII wieku coraz częściej pojawiały się u nich także kirysy, czyli metalowe napierśniki i napleczniki, zwiększające poziom ochrony. Czasami używali również kałkanów, okrągłych tarcz charakterystycznych dla jeźdźców wschodnich. To unikalne połączenie uzbrojenia czyniło Petychorców niezwykle elastyczną siłą na polu bitwy. Ich kopie pozwalały im na skuteczne szarże, podobnie jak husarii, choć być może z mniejszą siłą impetu. Z kolei broń palna i szabla dawały im przewagę w potyczkach w szyku rozproszonym i w walce po przełamaniu pierwszego uderzenia. Rochatyna zaś stanowiła groźną broń przeciwko różnym typom przeciwników. XVII wiek był dla Rzeczypospolitej czasem nieustannych wojen i konfliktów, a Petychorcy brali w nich aktywny udział, zapisując się chlubnymi skutkami w historii polskiego oręża.
Już w XVI wieku Jan Zamoyski chwalił sobie skuteczność tej formacji, a Stefan Batory wykorzystał Petychorców w wojnie z Gdańskiem w 1577 roku. Jedną z ważniejszych bitew, w której walczyli, była bitwa pod Chocimem w 1621 roku. W tym starciu z potężną armią turecką Petychorcy ramię w ramię z husarią i innymi formacjami wykazali się niezwykłą odwagą i przyczynili się do polskiego zwycięstwa. Ich wszechstronność była nieoceniona zarówno w szarżach, jak i potyczkach na flankach. Kolejnym ważnym momentem w ich historii była obrona obozu w Żurawnem i bitwa pod Wojniłowem w 1676 roku. W obliczu przeważających sił tureckich Petychorcy mimo trudnych warunków walczyli z determinacją, przyczyniając się do utrzymania polskich pozycji i ostatecznie do zawarcia korzystnego rozejmu. Warto wspomnieć, że z biegiem czasu w XVII wieku różnica między Petychorcami a jazdą kozacką lub pancerną zaczęła się zacierać. Obie formacje charakteryzowały się podobną wszechstronnością i uzbrojeniem. Petychorcy otrzymywali żołd niższy niż husaria, ale wyższy niż jazda pancerna. Pod koniec XVII wieku i w XVIII wieku w wyniku reform wojskowych Petychorcy stopniowo tracili swoją odrębną tożsamość, by ostatecznie w 1776 roku zostać przekształceni w Petychorską Brygadę Kawalerii Narodowej. Ostateczny kres formacji przyniósł upadek Rzeczypospolitej i wojny końca XVIII wieku, w tym insurekcja kościuszkowska. Jednakże pamięć o ich męstwie i wkładzie w obronę Rzeczypospolitej pozostała żywa. Petychorcy byli świadectwem bogatej tradycji wojskowej, łączącej różne kultury i style walki, tworząc unikalną i skuteczną siłę na polach bitew XVII wieku. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam fascynującą historię Petychorców, wojowników, którzy swoją odwagą i wszechstronnością zapisali się na kartach historii Rzeczypospolitej. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki podcastów. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Wam możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.